Ej, ale ja to stamtąd widziałem, spokojnie. Co z herbatami gotowymi? Chodzi mi o kupione aromatyczne, już z cytryną w fusach. Cytryna nie może być z fusami, gdyż może powodować Alzheimera. Pani Mariola Chrzanowska pyta, co z herbatami gotowymi, które już mają wysuszoną cytrynę w składzie. Aha, dobra. Herbata, która już w mieszance posiada cytrynę. Zwróćmy uwagę na to, jest to nieco inna cytryna. Chodzi o to, że świeża cytryna zawiera kwas cytrynowy, o który chodzi. Natomiast taka wysuszona często jest pozbawiona tego. Jeżeli zaparzymy tę herbatę, nie czujemy smaku, jakbyśmy mieli herbatę z cytryną. Nie ma tej kwaśności cytrynowej. Pozostaje ten aromat tylko, ale kiedy pozbawimy tę cytrynę soku, większość tego kwasu znika. Także jest to bezpieczniejsze, bezpieczne całkowicie. Nie wiem, trudno powiedzieć. Jest to wciąż cytryna i myślę, że gdyby ją wybrać z tego naparu i zaparzyć osobno, mogłoby się okazać, że jednak jest gdzieś ten kwaśny posmak i gdzieś mogłoby to z liśćmi tam zadziałać. Co myślisz o zalewaniu yerby czystym mlekiem? Próbowałeś? Jak tłuste mleko polecasz? Ja generalnie nie lubię chudego mleka, więc no, ja zawsze używam 3-2, ale no, tu jest bardziej kwestia rodzaju yerby niż mleka. Jak najbardziej próbowaliśmy. Zielona yerba nie do końca mi tak smakuje zalana mlekiem. Jakoś ta cierpkość i gorycz yerba mate nie kojarzy mi się ze smakiem mleka. Wolę yerba mate paloną, taką czarną, brązową, czy barbakua, która ma ten posmak taki już bliżej kawy zbożowej, powiedzmy. I wtedy mleko moim zdaniem pasuje do tego. Próbujcie jakim lubicie. No takie skondensowane jest dla mnie na przykład zbyt ciężkie i tłuste do yerby, a chude jest za chude, ale w sumie często można dodać tylko mleka do naparu. Niemniej, jeżeli parzymy samym mlekiem, moim zdaniem mate palona i mleko normalne tłuste. Jak długo możemy przechowywać herbatę? Mam na myśli susz. Ma on jakiś termin ważności albo może zbyt długo przechowywana wpływa na smak i właściwości herbaty? Z góry dziękuję, pozdrawiam. Tak, jak najbardziej herbata ma swój czas przydatności, swój termin, przy czym jest to coś innego niż na przykład jakieś mięso czy ryba, wiadomo, to się nie zepsuje, to nie będzie tak, że nam to zaszkodzi, po prostu będzie niesmaczna. Spadną różne ilości substancji drogocennych dla nas zawartych w tej herbacie. Okazuje się, że nawet półroczne przechowywanie herbaty może obniżyć zawartość polifenoli znacznie, także właściwie no już pozostaje ewentualnie ten smak, a to działanie no to już tak nie za bardzo. Niestety bardzo podatny na złe przechowywanie jest tutaj polifenol EGCG, który no jest uważany za najbardziej aktywny i taki no największy wymiatacz tych wolnych rodników. On niestety bardzo szybko się rozpada. No dochodzi do tego również utrata aromatu. Herbata wietrzeje, sprawia się no, takie wrażenie, że no, traci się aromat. Parzymy to i nagle nie smakuje tak dobrze jak kiedyś, a gdy ją świeżo kupiliśmy, była taka pyszna. No właśnie, przede wszystkim na to zwróćmy uwagę. Przeciętnie herbata ma około 2 lat przydatności do spożycia, ale jest to no, wymóg, bo jest to po prostu produkt do spożycia, więc musi mieć jakoś tę datę ważności zrobioną, ale tak naprawdę no, zupełnie nie należy się tego trzymać. Pijemy ją, póki nam smakuje, no i póki oczywiście nie zepsuje się. Jeśli trzymamy ją w wilgoci, tam spleśnieje, no to wiadomo, że to może powstać i już w ciągu miesiąca taka pleśń, nie pijmy jej. Herbaty zielone pijmy raczej świeższe, trochę dłużej możemy przechowywać czarne, najdłużej puery, które nawet zyskują na wartości i smaku z czasem. Nurtuje mnie pytanie, czy w torebce papierowej można parzyć też yerba mate. Oczywiście można pić gotowe yerby w saszetkach, ale z reguły zawierają one 3 gramy suszu, a do takiej torebki można wsypać znacznie więcej. Można. Myślę, że można zaparzać yerba mate w filtrze papierowym, tak jak można zaparzać ją w postaci ekspresówki. Po prostu robimy własną ekspresówkę, używając ulubionej przez nas ilości suszu. Tutaj no nie wiem, czy do jakich okoliczności mogłoby się to przydać. Chodzi raczej o to, żeby pić przez bombiję tego suszu, żeby mieć tam naprawdę dużo. Trzeba by zrobić taki wielki filtr na cały kubek prawie, ale jest to jak najbardziej wykonalne. Yerba mate jest raczej drobna, nie ma tutaj kwestii tego, że muszą się liście otworzyć, rozwinąć, więc no, nie wahajmy się, można ją ścisnąć, stłoczyć, ona i tak się porządnie zaparzy. Stracimy pył, który wypijany jest jednak drogocenny, ma dużo no, kofeiny, no i duży wpływ na smak, ale jeżeli wolimy taką czystą, odpyłowaną yerbę, to jak najbardziej możemy sobie to parzyć w filterkach, nie ma problemu.
Herbata, która przez przypadek wysypie się na podłogę, jest zdatna do picia. Są dwa argumenty za tym, że tak. Pierwszy, liście herbaty są suche. Drugi, liście zaparza się w wysokiej temperaturze. Ciekawi mnie, jak wygląda sytuacja przy różnych herbatach, ponieważ przy różnych temperaturach się parzy oraz przy czystej i ewentualnie brudnej podłodze. Mam jeszcze jedno pytanie. Chodzi mi o jasne herbaty już po zaparzeniu i odsączeniu liścia od naparu. Taki napar, jak dłużej stoi, zmienia swój kolor na ciemniejszy. Taka herbata nadaje się do wypicia. Powinna tak samo pobudzać jak świeża po parzeniu. Zaczniemy od koloru herbaty. Tu rzeczywiście herbata, gdy stoi dłużej i ciągle się doparza, zmienia kolor, zmienia się jej aromat, no i oczywiście temperatura. Zimna, zielona herbata robi się brązowa, niezbyt smaczna, no i mniej pobudzająca. Czy się nadaje do picia? No jeżeli nie stała bardzo długo, tylko po prostu zmieniła kolor po paru godzinach, jasne, można ją wypić, tyle że no jest mniej smaczna, no i mniej pobudzająca. Co do herbaty na podłodze, no tutaj ja myślę, że kwestia koloru herbaty może ma mniejszy na to wpływ bardziej jak to pozbieramy, bo no, jeśli zaczniemy to jakoś zgarniać i zmiatać, ewentualnie mogą się dostać różne śmieci, które na tej podłodze były, więc no, nie byłoby to wskazane. Ewentualnie możemy jakoś palcami listek po listku zbierać, żeby nic się tam nie przyczepiło. No, liście faktycznie są suche, więc raczej nie przyklejają jakieś brudki, niemniej no, nie wiem, czy chciałbym parzyć herbatę z podłogi. Tak czy inaczej, można ją zdezynfekować, tak jak się budzi herbatę i w sumie często właśnie z tego powodu się to robi. Otwiera się liście, ale przy okazji odpłukuje różne zanieczyszczenia, pyły, brudki, więc myślę, że taką herbatę z podłogi warto obudzić, czyli bardzo krótko zaparzyć gorącą wodą, napar zlać, wylać, nie pić i dopiero przystąpić do pierwszego parzenia, także to by była moja rada. Co do temperatury, no tak, no rzeczywiście czarne herbaty parzy się wrzątkiem, więc będzie to bardziej się dezynfekowało niż przy na przykład zielonej. No ale przy zielonej to też jest naprawdę wysoka temperatura. Nie wiem, czy drobnoustroje giną przy tam 70-80 stopniach, czy dopiero przy wrzątku. Ciekawe, jaka była pierwsza oficjalna herbata na świecie i czy po dziś dzień można ją dostać. Oficjalna herbata na świecie pierwsza. Chodzi o pierwszą zaparzoną w ogóle na świecie. Według legendy o Shenongu, która to przypadkiem urwała się z drzewa, wpadła do kociołka, zaparzyła się. Generalnie początkowo herbatę parzyło się nawet zebraną świeżo z krzewu. Tyle, że ona jest gorzka, cierpka i niezbyt smaczna. Ma bardzo ograniczony aromat w porównaniu do gotowego suszu. Więc tutaj no, jeśli ktoś ma do niczek krzaczek herbaty, można próbować, ale nie jest to samo. Początkowo no, była to herbata raczej zielona, te wszystkie inne eksperymenty później się zaczęły. A co do jakiejś oficjalnej marki herbacianej, no nie wiem, nie. Chińczycy to raczej nie mieli jakiejś takiej oficjalnej herbaty. Była po prostu ta roślina z różnych miejsc. Czy można ją dostać? Tak, co ciekawe, jest bardzo stare drzewo, które jest wciąż uprawiane i jest to herbata właściwie się niezmieniająca od setek lat. No tylko, że robi się jej niewiele i jest droga. Myślę, że to by było coś takiego jak najbardziej pierwotnego i archaicznego. Niemniej większość takich naprawdę starych marek, ale mówimy tu już o czasach zupełnie nowożytnych, wciąż stara się sprzedawać herbaty mniej więcej niezmienione i tradycyjne. Więc tak, można szukać, ale nie wiem, czy jest oficjalna pierwsza herbata na świecie. Jajko jest najlepsze. Wystarczy po zalaniu poruszać 3 razy w górę i w dół i jest wszystko ok. Najprostsze rozwiązanie najlepsze. Po drugie jest zakręcany i po otwarciu można go dokładnie wyczyścić, a nie tak jak inne typu sitka, które są u kogoś i ktoś potrafi postawić takie coś na stole i cię częstować. Sitek się nie da doczyścić z tego powodu, że są z giętkiego drutu. No jeżeli chodzi o przewagi różnego rodzaju zaparzaczy jednych nad drugimi, to takie jajeczko akurat ja nie pochwalam, ponieważ ono ściska bardzo liście herbaciane. Jeśli parzymy pełnoliściastą herbatę, te listki są tam stłoczone. No w sitku jednak mają jakąś szansę się otworzyć. Co do brudu, osadu, no to tutaj raczej trzeba sobie o to dbać. No jeżeli ktoś nie myje swojego sitka, to ma później takie w osadzie. Można to zrobić w kwasku cytrynowym, można to wymoczyć w occie chociażby. Nawet takie giętkie sitko da się doczyścić choćby gąbką. Wystarczy odpowiednio rękę pod spód włożyć. To nie jest tak, że tego się w ogóle nie da wyczyścić. Takie parzydełko, no rzeczywiście jest to blaszane, więc łatwiej jest to doczyścić, ale nie sądzę, żeby akurat pod tym względem było to coś lepszego. No, poruszamy góra-dół, no faktycznie rozprowadza się ten napar, ale nie o to chodzi. Chodzi o to, że herbata gorzej się zaparza. Równomierność naparu można osiągnąć w przeróżne sposoby, ale sam napar będzie słabszy, łagodniejszy. Ale oczywiście każdy powinien używać tego, z czym mu najwygodniej i co najbardziej lubi.
Czekamy na więcej Waszych pytań w komentarzach pod filmami i do zobaczenia na czajnikowy.pl.